Nie ma go, panie, powiedział Dołochow. Voldemort nie zmienił wyrazu twarzy. Czerwone oczy zdawały się płonąć w blasku ognia. Powoli przetoczył czarną różdżkę między długimi palcami. Panie mój, to odezwała się Bellatrix. Siedziała najbliżej Voldemorta, rozczochrana, z zakrwawioną twarzą. Voldemort podniósł rękę, aby ją uciszyć. Zamarła, wpatrując się w niego z uwielbieniem. Myślałem, że przyjdzie, powiedział Voldemort swoim wysokim, czystym głosem, wpatrując się w roztańczone płomienie. Spodziewałem się go. Wszyscy milczeli. Wyglądali na równie przerażonych jak Harry, któremu serce tłukło się teraz o żebra, jakby chciało uciec z ciała, które miał za chwilę porzucić. Wilgotnymi od potu rękami ściągnął z siebie pelerynę niewidkę i wepchnął ją za pazuchę, razem z różdżką. Chciał uniknąć pokusy walki. I wygląda na to, że się omyliłem, rzekł Voldemort. Nie omyliłeś się. Harry powiedział to tak głośno, jak potrafił. Użył całej siły, by wypowiedzieć to głośno i dobitnie, bo nie chciał, by pomyślano, że się boi. Kamień wskrzeszenia wyślizgnął mu się z ręki i kątem oka zobaczył, jak jego rodzice, Syriusz i Lupin zniknęli, gdy wkroczył w krąg blasku ogniska. Lecz w tej chwili liczył się już tylko Voldemort. To była sprawa między nimi dwoma. Chwila zaskoczenia minęła. Olbrzymy ryknęły, śmierciożercy powstali, wybuchły okrzyki, złorzeczenia, nawet śmiechy. Voldemort nie poruszył się. Tylko jego czerwone oczy odnalazły Harry'ego i śledziły go, gdy szedł ku niemu. Dzieliło ich już tylko blisko. Harry, nie! Odwrócił się. Do pobliskiego drzewa był przywiązany Hagrid. Grube gałęzie nad jego głową dygotały, gdy szamotał się rozpaczliwie w więzach. Nie, nie, Harry! Co ty? Milcz! Wrzasnął Roll i uciszył go machnięciem różdżki. Bellatrix zerwała się na równe nogi i patrzyła podekscytowana. To na Voldemorta, to na Harego. Jej pierś falowała. Wszyscy zamarli. Poruszały się tylko płomienie i wąż, zwijający się i rozwijający w świetlistej klatce nad głową Voldemorta. Harry czuł różdżkę na piersiach, ale nie próbował po nią sięgać. Wiedział, że wąż jest zbyt dobrze chroniony. Wiedział, że gdyby nawet udało mu się wycelować różdżką w Nagini, natychmiast trafiłby go 50 zaklęć. Patrzyli na siebie. Voldemort i Harry, a po chwili Voldemort przechylił lekko głowę, przypatrując się stojącemu przed nim chłopcu i okrutny uśmiech wykrzywił jego pozbawione warg usta. Harry Potter, powiedział tak cicho, że jego głos mógł być trzaskiem ognia. Chłopiec, który przeżył. Śmierciożercy zamarli, czekali. Wszystko wokół czekało. Hagrid miotał się w więzach, Bellatrix dyszała ciężko, a Harry pomyślał nagle o Ginny, o jej rozpłomienionym spojrzeniu, o dotyku jej warg na swoich ustach. Voldemort uniósł różdżkę. Głowę wciąż miał przechyloną na bok, jak zaciekawione dziecko, jakby się zastanawiał, co się stanie, jeśli zrobi następny krok. Harry wpatrywał się w czerwone oczy i pragnął, by stało się to teraz. Szybko, póki jeszcze może utrzymać się na nogach, zanim straci kontrolę nad sobą, zanim się wyda, że się panicznie boi. Zobaczył poruszające się usta i błysk zielonego światła. I wszystko znikło.